Dzień dobry wszystkim serdecznie. Ja znowu zaczynam, no tam gdzie zaczynam zwykle. Miałem spacerek robić, ale nic z tego. Zostałem wezwany na CITO. Kurczę, więc lecę jak dolecę, to zobaczycie gdzie. A potem polecę gdzie indziej. Pozdrawiam, witam. Dzień dobry, Sina. Jak tam? Lecimy dalej. No niestety muszę wyłączyć, bo to ludzie są, także muza gra. Tam ludzie są 3 osoby, a muza gra jakby było z 300. No i co, Sina, kto był pierwszy? Who was first? Oszukuję. No dobra, przyjechała pierwsza, ale ja miałem światła i w ogóle ją wyprzedziłem. Sina, I want to ask you, chciałem ją zapytać, ten pulowerek to you feel cold or something? Ale przejechaliśmy na 2 skutery. No, że mówi, że mój dymek jakiś tam śmierdzi, no ale mój ma ile? Już, poczekajcie, gdzie to jest? 74 217 km. A tutaj, look, Sina, you don't clean nothing here? I clean yesterday. Yes. Okay, so look. I want to tidy out. A, to jest ta gumka. Czy tam cokolwiek. No już nie widać, bo tam trzeba kluczykiem otworzyć. Dobra, jesteśmy znowu. Ja nie wiem, to się nie można odpędzić od tego osiedla. No ale trzeba być i Sina mi musi pomóc. Znaczy musi, no. Dla Siny nie ma to żadnego problemu. A, dobra, Sina zawozi dzieci, sąsiadki do szkoły. No dobra, how you go? 3 in 1? 3 w jednym, jak Head and Shoulders. Nie, Head and Shoulders to były 2 w jednym, więc no nie wiem, no jakiś tam inny w każdym razie szampon. No dobra, ale Sina, give them the... Poczekajcie, no niech jakieś kaski da czy coś. And this, take one. They don't need. Sina mówi, że they don't need. No to już więcej nic nie mówię. 4 jadą. Nie, no to jest niemożliwe. You go 4? 4 jadą. Everything okay do Kambodża. No dobrze. Jesteśmy na 2 motorki, bo Sina musi szybciej wrócić, ale poprosiłem ją, żeby mi pomogła. Zresztą to już nie pierwszy raz, to ona zna tych ludzi. To jest po prostu człowiek, który nie rozumiem. Znaczy nie rozumiem, tylko nie rozumie do końca po angielsku. Ja też nie, ale no powiedzmy, że on kilka poziomów mniej. I dlatego Sina tutaj mi przyjechała pomóc. A dlatego też na 2 motorki, bo no nie mogę za dużo powiedzieć, ale po pierwsze ona musi wrócić szybciej, po drugie ja pojadę zmienić olej i tak dalej. I ja wiem, że zaraz się krytyka włączy, ale no i tak i w 4 pojechały i ja cię kręcę. No. U nas to się rower prowadzi po piwku i prawo jazdy zabierają. Słyszałem, że mój dziadek już sobie odpoczywa, bo czyżby się, pewnie się przekręca tam gdzieś w tym. No dobra, to już nie będę nawijał za bardzo. Widać, że tutaj też nie za bardzo dzisiaj. Po czym widać? Po tym, że nie ma papierków pod stołami. No, także ja sobie zmienię olej i tu, i w skrzyni biegów, bo już wy mnie uczycie, gdzie co i jak jest. Wiem, że to kółeczko to jest sprzęgło, także tam prawie wszystko jest zmienione, no.
No ale nie, no, on już jest na wykończeniu, także czekać tylko jak polecimy jak E.T. Ja z tym motorkiem. Dobra, nie przeszkadzam, czekam na Sydney i lecimy dalej. Mamy jeszcze pół godziny do spotkania, więc lecimy dalej. Jeszcze jak tu jestem i czekam na Sydney, to jeszcze dogram, że Chemik, znaczy pan Chemik jeździ w tym, bo wczoraj przyjechał, ale już nie miał siły i tak dalej. Ja go poprosiłem, czy się pokaże na chwilę, no ale dobra, nieważne. Ale jak on wyjeżdża w trasę, to nie tak jak ja w krótkim rękaweczku i że ten... Właśnie mi się przypomniało, że muszę się nakremować, tylko zakłada taką wiatrówkę, no taką kurtka szwedka, nie? Ten mi teraz puścił tutaj kurtkę szwedkę i taką jeszcze opaskę jak na westernach. Jeszcze podgłaśnia mi tutaj. Na westernach, co mieli ci, co na banki napadali. Taką jeszcze ma chustę, żeby właśnie słońce nie paliło, nie? No ja też tak muszę zrobić. Dobra, wyłączam, bo mi tu mistrzu. No jak widać, piec stoi, mieszadło stoi. No ja już czekam 1,5 godziny na obsługę tutaj, żeby sprawdziła pewne rzeczy. Czekam już 1,5 godziny. Oczywiście dopiero co się zadzwonili, że już za chwilkę już są za rogiem, więc mam nadzieję, że to wszystko będzie na minutach. Sina musiała wrócić, szkoda, bo pan nie rozmawia do końca po angielsku, tak. No, jakoś się tam dogadamy, no, piłka do metalu i tak dalej. Także czekam i się doczekać nie mogę. A mam jeszcze do załatwienia parę rzeczy, które miałem w planie. I te wszystkie rzeczy uciekają mi z czasem. Czas jest niestety nieubłagany. Zobaczymy. No i zobaczcie, naczekałem się, powiedzieli, że nie przyjadą dzisiaj jednak. Ale zobaczcie, co jestem teraz u Kuby. Motorek stoi. No ktoś umarł, więc ale tutaj jak widzicie wszyscy na biało, nie ma jakiejś wielkiej żałoby. Dobra, idę, bo za głośno. Kuba, czyli co, no pani odeszła. Wczoraj koło południa wczoraj zmarła. A jej mąż 5 lat temu, tak? 5 lat temu i ona 3 dni temu organizowała spotkanie całej rodziny, gdzie ludzie z całego kraju się zjechali na uczczenie 5-lecia śmierci męża. Przeżyła tego męża o 5 lat i 2 dni. 2 dni. Zobaczcie, tutaj Kuba mi chce wcisnąć. Znaczy nie chcę wcisnąć, no chcę wcisnąć, no bo 10 dolców. Daje mi spróbować. 10 dolców. Nie ma lekko. Bardzo dobre. Chociaż moim zdaniem odrobinę pieprzu. Wiesz co? Nie, bo to się sprawdza jak to jest w kanapce. Bo ja to dodaję do kanapki. A no tak, bo ty do kanapki jeszcze dodajesz. Do kanapek, więc to wtedy ma sens, bo to wtedy są inne rzeczy, jest pieczywo. To prawda. Ten balans smakowy jest inny. Ale tak samemu wiesz, to odrobinę pieprzu jak dla mnie, ale jeżeli mówisz, że do kanapek, Tak, to jest w kanapce jako jeden ze składników. to bardzo fajnie. No co Kuba, jak sam słyszałeś, czekałem od 11:30, jest teraz, pokazuję godzinę, 15:37 nawet bym powiedział. Wreszcie panowie powiedzieli, oczywiście co pół godziny dzwoniłem, panowie powiedzieli, że przyjadą, nie przyjechali. Ale przyjadą kiedy? Umówiłem się na jutro na 9 rano. To witam cię na śniadaniu.
jak już tam postoisz 3 godziny i oni znowu nie przyjadą, to zgłodniesz, to wpadniesz. No dobra, masz te... Ja mam z nimi film. Oni cię biorą na wypróbowanie, a ja od tego mam 10%. Idź ty z tymi naprawdę. No wiecie, ale wiesz jakie wytłumaczenie było? Że zeszła im robota za dużo. Ale ja jeszcze chciałem do... Mężczyźni takie mają pojęcie o upływie czasu. Ale nie tylko, to trochę jest wszędzie, ale wiesz co? Bo ja już wczoraj do nich dzwoniłem. Wczoraj powiedzieli, że nie dadzą rady, bo mają za dużo pracy, umówią się na dzisiaj. To się umówił, no. Umówienia głowa nie boli. Nie boli. Umówił się, to się umówił, no. Jak tam... Straciłeś pół dnia na czekanie, a oni nie. No parę godzin straciłem, no 4 godziny, nie? Więc... A miałem dzisiaj jechać na market, bo buty chcę sobie kupić. Znaczy takie... Po co ci buty? Znaczy takie adidaski, nie? Za dobre $10. No, najwyżej. Takie, żeby jakiś wiper mnie tam gdzieś... Nie, bo zobaczcie, bo ja tutaj pokażę od razu, ja cały czas w klapeczkach na wipery już zaczyna padać, no bo zaczyna padać, tak? Powoli tam od czasu do czasu. A to też jest anomalia, bo... To jest anomalia Ja tu jestem 4 lata. O tej porze roku nie powinna spadać kropla deszczu. Ja jestem tu 4 lata i nie spadała. Słuchaj, ale są takie anomalie. W maju tak. Poczekaj. Tydzień temu było giga trzęsienie ziemi. Też anomalia. Tak. No Birmie, znaczy starej Birmie, Myanmar teraz. No. To się też nie powinno wydarzyć. No, jest dużo rzeczy, których nie powinno być, a są, więc... A wiesz co to jest Asian Mark? Nie wiem. Azjatycki znaczek? Zdejmujesz klapkę i tu masz... Poczekajcie, bo ja muszę pokazać, no. Odbite są... A, to poczekaj, to ja mam lepsze, zobacz. No. To jest Asian Mark. Każdy cudzoziemiec o dość jasnej skórze nabywa tego po roku. Ale wiesz co, bo ludzie do mnie mówią, czy tam piszą, no piszą głównie, że bo czerwony, bo coś. Ale jeżeli ja chodzę, bo ja dużo chodzę, nie? Albo jeżdżę na motorku, nie mam tej szybki takiej, co ty masz na przykład. Gdzie ty masz ten swój? Ten duży? No bo ja mam ten, taki... Ojej, no nie chcę mi się tego mojego dużego kasku wyciągnąć. No dobra, szybka się oderwała, więc nie mam szybki. I wiesz, jak jadę, to oczy mam białe, a klub i... No takie coś. Tak, że na przykład dzisiaj jest dość mgliście, bo znowu wypalają jakieś syfy dookoła miasta, czyli znowu wypalają... Ja słyszałem, że coś z Wietnamu leci. Wietnam jest 200 km stąd. Dobrze, ale słyszałem, no. Okej, no muszą jakoś to gówno wytłumaczyć. Przede wszystkim wypalają swoje pola ryżowe. Po wyschnięciu ryżu, po zebraniu ryżu... No tak, żeby potem na nowo, tak. Te pozostałości. Tak. I te czarne farfosle, które latają w powietrzu, to jest stamtąd, a to jest w stanie przelecieć 30 do 50 km. No tak, ale w Europie też mamy, że tam afrykański pył leci z Sahary i tam... I jest tak, że teoretycznie dzisiaj słońce powinno oślepiać, a jest zamglone. Ale gorąco jest. Temperatury to nie obniża, ale słońce jest zasłonięte. No i zasłonięty jest ten twój biznes też przez... No ale dobra, no już ktoś tam odszedł, no... Wiesz, no nie będę tutaj wojował z systemem, tak? Nie, to... Mieli być i na lunch i tak byli, to co się miało sprzedać, tak się sprzedało. O, tu masz coś nowego, widzę. Co? No to są stare doniczki, które czekają na nowe zagospodarowanie. No dobra, może stare, ale jak nowe. Nie no, one były w użytku, bo w tych doniczkach było to. Czekaj, bo tu nic nie usłyszymy, musimy iść do środka. Przepraszamy, ale... Ja też, wiesz, czego nie rozumiem? Ja troszkę nie rozumiem tego, że to musi być tak głośno. Przecież tak... O 5:30 dzisiaj megafon włączyli. Nie można by było jakoś uszanować tej... No ale wiesz jak to jest. Azjaci się nie przejmują. Chcą śpiewać karaoke o
północy, to śpiewają karaoke. Ja pamiętam, jak byłem u Adama w tym Ciechanowie i on mówi, ja nie puszczam muzyki, bo tam mam 2 kilometry dalej. Więc no, tutaj jest, jak jest, tak, nikt się nie przejmuje, że ktoś zostawi samochód przed twoim wjazdem, tak. Ale tak samo jak ty byś jechał, też się nie przejmuje. Wiesz, co mnie najbardziej denerwuje też? Przepraszam, że przerywam, ale jak na rogu, to jest na zakręcie, na przykład jest, ale to, że parkują, a jeszcze 1,5 metra od krawędzi, ale są jeszcze budki na przykład z owocami czy coś. Czyli ten samochód staje, nie widzisz, co tam jest dalej. Przed nim, tak. On zasłania dokładnie wszystko. I jeszcze nie podjedziesz do krawężnika, ale się zatrzyma po prostu tak. Tak jak jechał, tak się zatrzymuje, więc do krawężnika jest 1 albo 1,5 metra. On zasłania cały zakręt i nikt nie wie, czy tam można przejechać, czy nie. No, bardzo prosto się jest wrąbać. A tutaj ten mój zakręt jest bardzo niebezpieczny, bo jest zakręt na łuku. Nie dość, że jest łuk, to jeszcze jest zakręt. Ja wiesz co, ta myjnia, która była wcześniej, teraz ją zrobili lepszą, tam jest salon też Rolls Royce'ów i tak dalej, ale wiesz co, on jest tak na rogu, że jak samochody wyjeżdżają... Widzicie w ostatniej chwili. W ostatniej chwili, nie? No. A często jadą więcej niż 40 na godzinę. Tak. No bo czują power, no. Więc... A wiesz, co tam 2 miesiące temu stało w tym salonie? Veyron. Jeden z 600 egzemplarzy zrobionych na świecie. No proszę bardzo, ja tam widziałem Rolls Royce. Ja w ogóle widziałem Rolls Royce'ów. Widziałem taki zielony, metaliczny Veyron. Wygooglałem, w tym kolorze było zrobionych 6. Ja pamiętam tam z 15 lat temu czy coś, ten pierwszy Veyron, co wyszedł, co tam 1000 koni mechanicznych miał. Czy 1000 zwierzę, ja nie wiem. No ale ten pierwszy, co tam przekroczył 1000 koni. Jazda rakietą. No. Ja tam się nie znam na samochodach, ale... Ja samochody rozgraniczam, rozpoznaję po kolorach. Ja się znam na motocyklach, bo motocykle były zawsze całym moim życiem. A samochody to tak właśnie, że po kolorach bardziej rozpoznawałem. Ale jak to kiedyś sobie przechodziłem, doszedłem do tego 711, tak? 711. Co to tam stoi? Podlazłem do tej witryny. A to Bugatti. Bugatti Veyron. Jeden z 600 egzemplarzy wyprodukowanych w ogóle. Wróciłem do domu, zacząłem googlać. Czyli special. W tym kolorze 6 zrobili. No właśnie, no właśnie. Jeden z nich stoi. I teraz proszę, a wiesz, a ludzie, jeszcze chciałem coś, bo wczoraj miałem live'a i miałem też tematy, no znowu, bo tak wyszło, bo teraz mogę, bo teraz mam prikaz, że mogę live'y robić tylko w weekendy. Ale od kogo prikaz? No, ankietę zrobiłem i wyszło, że tylko... Nie, ankieta była i że tylko weekendy. Ale poczekaj, bo zaraz zapomnę. Kuba, bo jeszcze chciałem powiedzieć takie coś, bo ludzie mówią trzeci świat, czy tam 4. świat, czy tam 5. świat. W Kambodży na przykład jest. Ja na przykład wczoraj pokazałem, wiesz te wiadukty na Starym Moście, nie? Co porobili? Jutro jest otwarcie. Jutro będzie całe miasto zablokowane. Przyjeżdża premier, król i wicekról. No dobrze, ale ja tam wczoraj na przykład przejeżdżałem w tej weftę, to tak świetnie. I to ile? Parę miesięcy? Ile? 8 miesięcy to zajęło? No, rok, tak naprawdę rok. No dobra, od podstaw. No oni to zaczynali w momencie jeszcze jak nie było tego nowego mostu, czyli 1,5 roku temu. Dobrze, ale do czego zmierzam? 3. świat, czy tam 4. świat, czy tam 10. świat? Ten świat się rozwija. Ten świat się rozwija 4 razy szybciej niż Europa, która zastygła w swojej jakiejś tam mocarstwowości. No dobrze. A tutaj systemy elektroniczne, tutaj taki polski blik zdominował tę część świata 6 lat temu. Kto słyszał w Polsce o bliku 6 lat temu? Temu akurat programowi płatności elektronicznej bardzo pomogła pandemia. Tak? Gdzie był ten tak zwany less contact. Tak. Ale chciałbym usłyszeć, kto słyszał w Polsce o bliku 6 lat temu. Dokładnie. Ale do czego jeszcze zmierzam? Dlatego, że ludzie mówią, że 3., 4., 5., 6., 8., 10. świat
No by się zdziwili. Ale jednak zobacz, co się dzieje. W Europie nurkują w koszach Tak. też. A tu? Widziałeś tutaj, żeby coś w koszu nurkować? No, tam puszki zbierają i Ale tak że dalej. puszki zbierają, bo się, to jest bo się kasa. opłaca. No. To jest kasa. Bo się opłaca, no po prostu, To jest nie? kasa. Kartony zbierają, puszki, plastikowe butelki, bo z tego jest tam dodatkowe parę groszy. Także czym to się różni? No, ale tutaj widziałeś tu- kmera bezdomnego, bo ja tu białych bezdomnych widziałem. Ja bezdomnych widziałem. Białych. Ja widziałem białych. Białych też widziałem, ale w centrum Phnom Penh. A to są żebracy, zawodowi żebracy. Ale jeśli chodzi o, nie wiem, o zadowolenie i tak dalej, o jakiś... Tutaj jest niemożliwością umrzeć z głodu. To po pierwsze, ale po drugie to jest zadowolenie takiego, może nie... Nie, może ta witamina od słońca, szyszynki... Nie ma dobrze jakichś rozstraja. takich ludzi, którzy jak podchodzisz i mówisz Wkurzeni. hello No i to oni... żebyś nie odpowiedzieli. Nie ma, nie? Nie. To Ale- trzeba przyznać, nie? Oni są, no nie to, że zawsze uśmiechnięci, bo też się potrafią wkurzyć. Ale między oczywiście, sobą. Ale między sobą i to wszystko w domu załatwiają. Między sobą. To na ulicach nie ma awantur. Nie. Na ulicach nie ma awantur. Czasami są, bo ja byłem świadkiem raz. Ale to jest już... Ale to jest szczególny między wypadek. nimi. Tak, to jest między nimi. Nie ruszają, że tak powiem, innych. Nie to, że tak, wiesz, jak kiedyś to było na przykład, powiedz... W Łasku. W Łasku czy tam w Europie. Idź ty, jak ci tam... Nie. Tego nie ma, To nie? się załatwia w własnym sosie. Tak. Jak żona czy mąż ma problem z tą drugą stroną, to oni zamykają drzwi i dopiero sobie to wyjaśniają. To prawda. Nie ma prania brudów publicznych na ulicy. Trzeba też przyznać, że nie jest łatwo. Nie jest łatwo, bo kiedy zwróć uwagę na to, mieszkasz tu 4 lata, Tak. dopiero albo już, to już jest kwestia uznania. Czy widziałeś tutaj kmerską parę trzymającą się za ręce na ulicy? Nie widziałem. Bo oni nie okazują swoich uczuć, ani negatywnych, ani pozytywnych. Oni się nie będą kłócić na ulicy i się nie będą przyciskiwać. Ale jednak żyją razem. Ale żyją razem, ale wszystko jest w domu. Ten budżet swój robią Tak. jakiś, czy to będzie Jakiś, mały, jakiś. czy duży. Taki Czy... jaki mogą, taki robią. No. Tak. Ale nie ma okazywania uczuć na zewnątrz. No, Ani negatywnych, ani pozytywnych. są zazdrości kobiece. Są, to trzeba przyznać też. Tak, ale Szczególnie też kobiece. Oj, kobiety tutaj są mega zazdrosne. Wiem o tym, bo nie mam z nimi do czynienia. To dobre powiedzenie. Wiesz co? Tak samo jak Michał ostatnio powiedział, że jak jeździć motorkiem, to tylko, wiesz, po alko, bo inaczej to strach, nie? Znaczy, to jest akurat ta dziedzina, której ja unikam po moim wypadku, który był po alko. Tak. Spędziłem za dużo czasu w szpitalu, na zbyt dużo operacjach, na zbyt wielu operacjach. No, jakoś tam funkcjonuje w miarę bez uszkodzeń trwałych. Nie, ja pamiętam to dokładnie, bo to... I ja tego już nie powtórzę, tak? Po prostu piję piwo, czy tam cokolwiek i wiem, że wtedy nie No ale wsiadam na 2 kółka. powiedzmy, bo dobra. Miałem doświadczenie takie, to mi to dało do myślenia. W 2 zdaniach. Złapał cię ktoś za rękę i zabrał coś? Nie, chociaż próbował. Aha, próbował, bo mnie nigdy nikt. Ja byłem świadkiem 2 prób wyrwania telefonu z ręki. Twojej ręki. Nie mojej kobiety albo pana Machaja. Bo Aha, okej. byliśmy wtedy razem. Okej. To były 2 różne sytuacje, ja byłem koświadkiem. No, oba razy koleś nie trafił. Tak, bo to było na zasadzie, że podjeżdża tuk-tuk, znaczy, że my jedziemy na przykład tuk-tukiem, podjeżdża 2 typów na skuterze i ten pasażer próbuje wyrwać telefon. No wiesz, to się zdarza. To ja ostatnio na Ale live... to jest takie złodziejstwo na poziomie zero-jedynkowy. Znaczy, nikt ci nie da w zęby, żeby ci zabrać. Nigdy nie napadł, nikt. A naprawdę, ja mieszkałem na niewesołej dzielnicy wcześniej, przez 1,5 roku. Takiej 100% kmerskiej. Ja tam byłem, odwiedziłem No. nieświadomie tą dzielnicę. I było tak, tu się przyznam do być może błędu,
że z kolegami celebrowaliśmy mój i mojej kobiety powrót do Kmerolandii i ta moja celebracja skończyła się na tym, że zasnąłem na stole pod hotelem w ogródku hotelowym. Przy mnie leżał portfel, telefon i paszport. Do rano ochroniarz mnie obudził, 7 rano, to już słońce dawno. Tak. Obudził i mówi, master, keep your stuff. To jeszcze miałeś bardzo dobrze. Ja tu nie wiem, czy pamiętasz, jak zostawiłem telefon w tuk-tuku, jak przyjechałem tutaj na Borej. I odjechał. No i pamiętasz, że ja miałem kiedyś taką sytuację, że przyjeżdżałem z miasta. Ale zapomniałeś wyjąć telefonu z tuk-tuka. Z tuk-tuka, bo wyjąłem tam jakieś, nie wiem, no rzeczy, które tam, bo w mieście, w centrum są lepsze ceny na rzeczy. Rozumiem. Niż tutaj. I tak sobie myślę, Jezu, bez tego telefonu to koniec biznesu, Tak, nie? z ręki, no, bo to wiesz, banking masz w telefonie, Idę tutaj wszystkie adresy w telefonie. Idę do ochrony i pani z ochrony mówi, nie przejmuj się. Przyjechał jakiś pan taki, jak dla mnie wyglądał jak generał, no bo tych medali miał tam mnóstwo. I za pół godziny przyjechał tuk-tukarz. No i co? Oddał mi telefon, poprosił tylko, no jest takie... O znaleźne. Czyli skrzynkę Kambodży, nie? No i jest git. No jest git. Także dało się to załatwić. Co jeszcze nigdy mi się nie zdarzyło w życiu. Powiem, co odwalił mój znajomy, który u nas był wczoraj, on to odwalił tydzień temu. Chciał dać tuk-tukarzowi 2000 rieli tipa płatnością. No i mu przesłał $2000, bo zapomniał zmienić konta z dolarowego na realowy. No ale co, cofnął, bo bank co? Nie, poszło. Nie, bank cofnie. Poszło. Nie, w banku możesz cofnąć. Stary, poszło, bo to nie jest to, że on dał tuk-tukowi. On dał firmie, jakiemuś tam grabowi czy czemu. Dobrze, ale bank ma zawsze jakieś takie, że możesz cofnąć. Słuchaj, po tygodniu koleś stwierdził, że już tego nie cofnie. No, czyli coś mi się wydaje, że... Przejazd za $3 kosztował $2003. Coś mi się wydaje, że już tuk-tukiem nie pojedzie. Dobra, Kuba, bo ja też muszę lecieć do chaty, bo wiesz, już późno, tutaj mi trąbią z tyłu. Trzeba się. Dzięki, do zobaczenia niebawem, wkrótce. Pozdrawiam Ciebie serdecznie, pozdrów Ewę ode mnie również. No i co? Do zobaczenia. Postaram się pozdrowić. Zobaczcie. Miasto wraca do pracy. Znaczy do domu, co ja mówię, do pracy. Ale tu przy okazji ktoś wrócił do domu. Dzień dobry. Michale, wiele osób się pytało o Ciebie, znaczy o Ciebie o mnie wczoraj. No myśmy dość późno wrócili, bo byliśmy w kampie od Zesrejnach na weselu, tak sobie byliśmy przed 10, ale ta jazda po nocy na tym zombie skuterku to zawsze Ja wiem, ja się martwiłem, pamiętasz, że wysłałem do Ciebie tak, ale ocztem jak wiadomość, jak dojechałeś. A już tego Trzczała jechaliśmy bez zatrzymania, bo no to trzeba było dzisiaj rano wstać. No dobrze. Ta jazda tutaj po nocy nie polecam. Czyli co, kiedy live? Za jakieś 2 tygodnie? No pewnie za 2 tygodnie. Następny weekend po kmerskim Nowym Roku, czyli po Wielkanocy. A jak Ty już wiesz, to ja zrobię jakiś numer już niedługo. Rób jakiś numer. Aż może być, że ostatni raz się widzimy przed Wielkanocą z swoimi widzami, także tutaj serdeczne życzenia składam przedwcześnie, no bo się potem może nie być okazji. No tak, może nie być okazji, bo ja też będę gdzieś... W rozjazdach. Znaczy ja będę tam pod mostem pewnie, albo... Zwalniam pusto. No, ale my ze strojmy ostro. Dobrze, pozdrawiam serdecznie, dziękuję za obejrzenie odcinka. Michale, pozdrawiamy. Widzowie się pytali też, jaki mam termin u Ciebie pobytu? Termin jest ciągle negocjowany, bo termin pobytu jest związany z terminem mojej umowy o pracę, ale raczej podpiszemy na następny rok, więc termin to jest
jest następny wrzesień 2026. Wiesz dobrze o tym, że ja bym chciał jak najszybciej od ciebie uciec, bo idź to w cholerę. Takie schody takie nie wygląda. Nie ma lekko. Nie, no wiecie, kto nas zna, to wie, że żartujemy zawsze sobie i tak dalej. Tak. Także pozdrawiamy wszystkich, Termin życzymy nieoznaczony. miłego jajeczka. Miłego jajeczka. Ja słyszałem, że w Stanach z jajeczkami będzie problem. Takie to z tymi cołami są. No, jak nie jajeczka, to jakieś tam kartofelki Coś, albo substytut jajeczka, jajko z proszku. z proszku. Są takie? Są na przykład w Japonii możesz. Dobrze. Pozdrawiamy Pozdrawiamy wszystkich i do serdecznie. zobaczenia. Do zobaczenia. Palmowy krzychu, kamera w dłoni. Życie w Kambodży, w twoich filmach goni. Z uśmiechem na twarzy, krok po kroku pokazuje świat. Bez pośpiechu w amoku.